Witam Was bardzo serdecznie w mojej kuchni. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy danie takie jednogarnkowe, szybkie. Może być to kolacja, może być to obiad. Fajne, bo szybkie, nawet na urlopie zrobicie. Zrobimy, słuchajcie, fasolkę po brytońsku, ale taką inną odmianę trochę tej fasolki po brytońsku, taka ala fasolka po brytońsku, bo będzie to fasolka po brytońsku z fasolki szparagowej. Teraz mamy bardzo dużo fasolki szparagowej i można tą taką potrawę jednogarnkową zrobić właśnie z tego i naprawdę jest bardzo smaczne. Ja robię to wtedy, kiedy fasolka już jest, najlepiej jest, żeby ona była taka grubsza. Nie z tych takich bardzo cienkich, tylko z tych grubszych. Dobra, i teraz słuchajcie, do czego, co ona będzie potrzebna? Ja tutaj mam troszkę więcej niż 70 deko fasolki, ale może być i kilogram, to wszystko zależy od Was. Do tego taką jedną średnią marchewkę i chyba nie dam jej całej, bo ona jest za słodka, bo pomidory też są słodkie, dam z pół marchewki. Tutaj mam niecałe 20 deko pokrojonego już boczku, to jest surowy wędzony, ale możecie mieć też, słuchajcie, nie musi być to boczek, może być to, jeżeli ktoś nie używa boczku, może być też to kiełbaska drobiowa przykładowo, czy kiełbaska śląska, ewentualnie resztki jakieś, które macie w lodówce mięsne. Do tego ja użyję 2 ząbki czosnku, ale my po prostu lubimy, można użyć 1 albo wcale. Damy cebulkę jedną i słuchajcie, przecier pomidorowy. Przecier pomidorowy ja daję, ale to nie jest żadna reklama, ani sponsorowany. Zostało mi troszkę takie pomidory krojowe z oliwą z oliwek i z czosnkiem, więc dam, bo mam tutaj pół pudełeczka. I słuchajcie, ostatnio też kupiłam takie pomidory bio, one są z chili, co my bardzo pikantne lubimy, ale też słuchajcie, możecie dać takie pomidory krojone, całe raczej nie, bo musielibyście rozdrobnić, ale takie krojone, ewentualnie przecier pomidorowy albo przecier pomidorowy też się sprawdzi, ewentualnie takie te pomidory, co w słoiku są. No to już po prostu zostawiam dla Was, co tam sobie wybierzecie. Wiem, że też są różne smaki, także to już zostawiam dla Was. Od czego, słuchajcie, zaczynamy? Pierw umyję fasolkę, słuchajcie, i pokroję ją na takie 2-3 cm. Także ja biorę się za mycie i zaraz do Was wracam. Zanim wezmę się, fasolka już umyta, zanim wezmę się za obcinanie tych końcówek takich, o, i cięcie jej na 2-3 cm kawałeczki, to już sobie zapalę gaz pod garnkiem. Ja mam garnek, słuchajcie, z grubym dnem, także na nim można też smażyć, a później gotować czy dusić. I co zrobimy? Słuchajcie, no pierw damy ten boczek. Wytopimy na malutkim ogniu boczek. Boczek niech się topi, a my będziemy się brać za fasolkę. Fasolkę już sobie pokroiłam. Tu boczek już nam się praktycznie zesmażył. O. Dodamy teraz do tego boczku cebulkę pokrojoną. Kroimy czosnek. Możemy go przepuścić przez praskę. Nam to nie przeszkadza, że czosnek będzie pokrojony. Obierzemy jeszcze szybciutko marchewkę.
malutkim ogniu. Ta moja mandolina to jest taka, że muszę kupić coś lepszego. Dodamy tu marchewkę naszą. Zanim dodamy czosnek, dodam tutaj 1 łyżeczkę papryki słodkiej wędzonej. Jeżeli nie macie słodkiej wędzonej, to dodajcie zwykłej papryki słodkiej. Tak. Wsypię tu też majranku. Dajecie tyle, ile lubicie. Ja dałam 2 łyżeczki. Pieprzyć i solić będziemy na końcu. Po 2-3 minutach dodajemy nasz czosnek. Chwilkę podsmażamy. W międzyczasie nastawmy sobie w czajniku wodę. I jak żeśmy podsmażyli, to podlejemy to wodą. Ile nalewamy wody? Wszystko zależy od tego, lepiej dać mniej wody, a później dolać, niż dać jej za dużo. Wszystko zależy od tego, jakie będziemy tu dawać pomidory. Czy to będą z puszki, czy to będzie przecier pomidorowy, czy może pomidory z butelki. Wiadomo, że te z butelki są najbardziej rzadkie, żeby Wam fasolka po prostu nie wyszła za rzadka. I teraz tak. Spróbowałam dla Was, bo te pomidorki nie są pikantne. Spróbowałam dla Was tych pomidorków, one są w Lidlu. I już Wam mówię, jeżeli będziecie robić dla dzieci, to tych pomidorków czasami nie dawajcie, dlatego że one faktycznie są bardzo pikantne. Kupcie zwykłe pomidory, takie krojone pomidory. Te są naprawdę pikantne, ale ja dam dlatego, że my lubimy na pikantno. A jeżeli u Was nie lubicie na pikantno albo będą jeść to dzieci, to raczej tego bym nie polecała. I dajemy tutaj swoją fasolkę. Teraz sprawdzę. O, i teraz widzę, że wody mogę dolać jeszcze trochę. Tak, żeby tylko przykryła mi fasolkę. Nawet, zaraz zobaczycie. O, tak, wystarczająco wody. I gotujemy, słuchajcie, do miękkości fasolki. Pod przykryciem. U mnie po 20 minutach fasolka już jest miękka, taka al dente, taką lubimy. I teraz będziemy dodawać nasze pomidorki. Ja dam te pomidorki, co były w tym kwadratowym opakowaniu. O. I dam kilka łyżeczek tej
tych pomidorków, ale tak jak mówiłam, te pomidorki są naprawdę ostre. Także tych dla dzieci raczej nie polecam. Jeżeli macie inne, dajecie inne. Jeżeli ktoś lubi zaklepać sobie zasmażką fasolkę, to można zaklepać. Ja zaklepywać tej fasolki nie będę. Jest lato, ciepło i po prostu zjemy taką. Teraz będziemy sprawdzać, czy fasolka jest dość ostra. Mi się zdaje, że tak. Także chyba nie wiem, czy będę dodawać pieprz i ile dodam soli. Oj, soli trzeba dodać. Bo soli tu nie było wcale. I powiem Wam, że ja dodam jeszcze troszkę tych, bo my lubimy. Dla mnie jest za mało pikantne. I jeżeli już to dodamy, słuchajcie, danie mamy gotowe. Możemy je podawać z ziemniaczkami, z bułeczką, z chlebem. Naprawdę jest bardzo pyszne, bardzo szybkie i sycące. Zagotuje się 2 minutki tylko, aby pomidorki się zagotowały. I mamy gotowe, jednogarkowe, szybkie danie. Jak się przepis podobał? Poproszę o łapkę w górę i widzimy się na następnych przepisach. Także do zobaczenia. Pa, pa!